Przechadzając się z Tomkiem, moim wspaniałym operatorem, po pięknym klifie na Gdyni Orłowo, zauważyłem płynące w stronę portu kontenerowce. I zacząłem się zastanawiać, ile z tych kontenerowców wiezie sprzęt, który w niedalekiej przyszłości jedna lub druga firma będą próbowały mi wcisnąć w zamian za oryginalne urządzenia. Dlatego dzisiaj chciałbym Was zaprosić na rozmowę o gorącym ostatnio temacie w naszej branży, jakim są podróbki, po prostu podróbki. Dowiecie się o tym, co to są patenty, co to są znaki towarowe i w jaki sposób producent może się bronić przed tego typu procederem. No bo jak to śpiewa zespół, z którym mam przyjemność pracować, Hej dziewczyny, czy wy wiecie? Wszystko chińskie jest na świecie. Pompki, trąbki i lewarki produkują żółte karki. nie jest przesadą użycie słowa wszystko we wspomnianym fragmencie utworu, ponieważ skala, na jaką odbywa się ten proceder, jest naprawdę bardzo duża. Pozwoliłem sobie wziąć ściągawkę, żeby przytoczyć dane i okazuje się, że sektory, w których intensywnie korzysta się z praw własności intelektualnej, stanowią prawie 45% całości działalności gospodarczej Unii Europejskiej, co przekłada się na kwotę 6,6 biliona euro. Podrobione produkty stanowiły w 2019 roku 6,8% całkowitego importu do Unii Europejskiej. To daje nam kwotę 121 miliardów euro, co przekłada się na kwotę 83 miliardów euro utraconych korzyści majątkowych z legalnego obrotu. Przez ten proceder w Unii Europejskiej utraciliśmy 400 000 miejsc pracy. Wiedząc, co się dzieje na polskim rynku, nie da się ukryć, że nasza branża sporo dokłada do tego koszyka, ponieważ gdziekolwiek nie pojedziemy, w jakikolwiek zakątek Polski, znajdziemy chińskie K10, chińskie Pointy czy chińską Grand Ma. 2 oczywiście, bo trójki jeszcze Chińczyk chyba nie zdążył zrobić. W każdym razie to będzie temat, który dzisiaj poruszymy i ja z tego miejsca zapraszam Was. Przenosimy się do Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni, któremu serdecznie dziękujemy na początku już za udostępnienie miejsca, gdzie właśnie o tym porozmawiamy z naszymi gośćmi. Z tego miejsca chciałbym przywitać i podziękować za przyjęcie zaproszenia naszym gościom, którymi są Dominik Zimakowski z firmy Portman Lights, która jest znana na całym świecie nie tylko ze swoich opraw oświetleniowych, ale również z walki z podróbkami. Moim drugim gościem jest radca prawny Tomasz Palak, o którym powiedzieć cokolwiek to jak nie powiedzieć nic, bo jego aktywność w tym temacie jest naprawdę szeroka. Jak o sobie mówi, artysta prawa. I dzisiaj zgodził się wesprzeć nas merytorycznie w temacie właśnie podróbek, Chińczyków, praw autorskich i tym podobnych. O tym wszystkim się dowiecie. Cześć panowie, dzień dobry. Cześć. Dzień dobry, cześć. Na początku luźne pytanie. Chciałbym poznać waszą opinię, skąd w społeczeństwie jest takie przyzwolenie ciche na używanie, kupowanie czy sprzedawanie podróbek? Skąd? Najprawdopodobniej powód jest bardzo prosty, a mianowicie wynika on z ceny. I to popycha ludzi do tego, żeby kupowali coś, co ma jakieś logo albo wygląda coś podobnie, ale jest tańsze. I to rodzi w nich zaspokojenie potrzeby, ale jakąś boczną troszkę drogą. Wydaje mi się, że to jest taki główny powód, który jest. Natomiast mam wrażenie, że to przyzwolenie jest troszkę z każdym rokiem coraz mniejsze i coraz bardziej jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby konsumować treści, które są oryginalne. Chociażby jak sobie przypomnę lata, kiedy jeszcze Stadion Dziesięciolecia istniał, a teraz no już jakby handlowania płytkami i chodzenie z twardym dyskiem do kolegi, już takich rzeczy nie ma. Muzykę, filmy i tak dalej raczej konsumujemy już w sposób legalny. Ja od tego bym wyszedł właśnie, czym Dominik zakończył, że oprócz oczywistego kryterium, jakim jest cena, no to po prostu takie, nazwijmy to, społeczne przyzwolenie było historyczne na wysokości, zwłaszcza powiedzmy początku lat 90. szalejącego piractwa w kontekście muzyki na przykład. Wszelkie statystyki z tego czasu sprzedaży płyt po prostu są do kosza, bo wszystko jest wówczas spiracone. No i nie bez znaczenia właśnie stadiony, gdzie można było przejść się po hali i słyszeć legendarne gry, muzyka, filmy, gry, muzyka, filmy. Kukurydza na plaży. Tak jest, gry, muzyka, filmy albo kukurydza prażona, nie prażona.
Natomiast zgodzę się też z Dominikiem, że z każdym rokiem jest lepiej. Myślę, że tutaj nie bez znaczenia jest to, że da się coraz częściej określone produkty, usługi dostać w sposób legalny i stosunkowo tanio. Mam tu na myśli wejście takich rzeczy jak Spotify, jak Netflix, dzięki którym da się to, powiedzmy, ulegalnić. I też dzięki temu jest po pierwsze możliwe to zrobić w rozsądnej cenie, po drugie no świadomość się zwiększa, że w ogóle jest to wykonalne, nie? Dobrze, ale jak wszyscy wiemy, ten proceder ma miejsce. I teraz tak, już jak jesteśmy przy Tobie, Tomku, czy producent może w jakiś sposób się uchronić przed tymi podróbkami i nawiązuje tu do tego, że w dalszej części rozmowy będziemy poruszali wiele tematów, więc warto, żebyś tutaj nam powiedział, czy są jakieś prawa, tak, czy są jakieś narzędzia dla tych producentów i w jaki sposób to wygląda? Ja zmieszam może w tej odpowiedzi zarówno narzędzia, które służą do, nazwijmy to, zapobiegania, jak i już interweniowania w momencie, gdy to się zdarzy, bo one się w pewien sposób pokrywają. I dobrze, że od tego zaczynamy, bo tego jest no, za 4 albo i 5, zależy jak liczyć, więc tu będzie krótszy wykład, ale on się nam na dobry początek przyda. Ułożę to od najmocniejszych do coraz słabszych. Najmocniejsze to jest oczywiście na przykład wzór przemysłowy, na przykład tak zwany patent, to co ludziom się potocznie kojarzy pod hasłem opatentowanie, że ktoś coś zaklepał, gdzieś jest jakiś urząd, który mówi, to należy do tej osoby. Więc to jest najmocniejszy argument, bo wtedy urząd mówi, hej, no nie po to dałem tej osobie, żebyś teraz tymi tutaj kombinował. Następna rzecz to jest prawo autorskie, przy czym to, co powiedziałem przed momentem, to jest własność przemysłowa, żeby już mówić poprawnie czemu, to tylko żeby nie pomieszali ewentualnie nasi odbiorcy. Prawo autorskie ma taką w tym kontekście wadę, że jest tam powiedziane w pierwszym prawie, że jednym z pierwszych paragrafów, prawo autorskie nie chroni idei, pomysłu. Czyli jeśli mamy pomysł pod tytułem zrobimy jakiś tam rodzaj filmów, to musimy się liczyć z tym, że taki sam format zostanie nam zgarnięty. Prawo autorskie chroni sposób wyrażenia tego pomysłu, czyli jak już ktoś zgarnąłby ten sam dosłownie film. Więc tutaj zaczyna się, że jeżeli tego pomysłu właśnie nie umieściliśmy w bazie, tej, o której mówiłem przed momentem, to już mogą pojawiać się utrudnienia. Dlatego zależy mi na tym, żeby na przykład po naszym dzisiejszym spotkaniu odbiorcy zauważyli, że w sumie to, co częściej by się im przydało, to może być własność przemysłowa, urzędy patentowe i tak dalej, a niekoniecznie to, co im się kojarzy w pierwszym odruchu, to nieszczęsne prawo autorskie jako takie, bo ta ustawa mówi praktycznie wprost. Prawo autorskie nie chroni idei, tylko sposób wyrażenia tej idei. I jeszcze są 3, powiedzmy, takie słabsze argumenty, ale no też podpowiadam je niejednokrotnie klientom, jeśli już nie mają tych 2 poprzednich. To są ustawy, która zwie się jedna. Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji i nieuczciwym praktykom rynkowym. Ja je trochę zmieszam. Jedna polega na wprowadzaniu w błąd poprzez udawanie, że coś należy do konkurenta, czyli jeżeli ja bym wypuścił produkt, który zmyliłby odbiorców, że to jest produkt Dominika, no to ci odbiorcy w zasadzie mają prawo mieć pretensje, a ich reprezentujący Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Dominik miałby prawo być niezadowolony, że po prostu jestem nieuczciwym konkurentem, bo wypuszczam coś takiego samego i przez to ta sprzedaż moja na jego fejmie, nazwijmy to potocznie, idzie dobrze. W ostateczności, a to już jest ostateczna ostateczność, żebyście nie myśleli, że w ogóle żadnego paragrafu nie ma. W ostateczności w prawie są też 2 paragrafy, które stosuje się, jak już nie ma nic. To jest 415 Kodeksu Cywilnego, który mówi w uproszczeniu, jeżeli wyrządziłeś komuś szkodę, to napraw. I 471, który mówi w uproszczeniu, jeżeli miałeś umowę, nie dotrzymałeś tej umowy, zawaliłeś sprawę, to napraw. I równie dobrze one mogą być w kontekście, nie wiem, jeżeli ktoś wjedzie w kogoś autem, używane, albo nie wiem, zderzenia nartami na stoku, ale i w tym kontekście mogą się przydać, jeśli czegokolwiek innego zabraknie. Paragraf jest zawsze, kwestia tylko tego, jak on jest mocny i ustawiłem dlatego w odpowiedzi od najmocniejszych. Czyli tych narzędzi tak naprawdę trochę Nie mamy. brakuje. Tu z tego, co Tak. też powiedziałeś, mamy w rękach też użytkowników tak naprawdę mamy narzędzie, które umożliwia nam zgłoszenie czegoś takiego, czy pokazanie, czy to wyrażenie tego, że czuje się oszukany, ktoś mnie oszukał i tu może też, rozumiem, użytkownik jakieś kroki podjąć, żeby ewentualnie przeciwdziałać. Tak, na przykład jak była sytuacja, że w Lidlu pojawiły się produkty marki własnej Lidla, lody, które były szalenie podobne do lodów Grycan. I tam już nie wdawano się w temat tego, czy to jest zaklepane jakkolwiek, czy to jest prawo autorskie, czy cokolwiek, tylko że po prostu mieli mnóstwo sytuacji, w których ludzie kupili te lody przez pomyłkę, bo myśleli, że biorą Grycany, a to były te lody marki własnej. No i na tej podstawie zablokowano tę sprzedaż, mówiąc, no mylicie ludzi i robicie to chyba celowo, umówmy się, a nawet jeśli nie robicie tego celowo, to macie na to bana, bo ludzie kupują to przez pomyłkę i to nie było prawie że zainicjowane przez Grycana, tylko bardziej przez chronienie tych kupujących. To teraz w sumie jak już mamy te narzędzia, to rodzi się pytanie, czym ta podróbka
tak naprawdę jest. Co to jest? Bo pojawia się dużo argumentów, dużo dyskusji jest na temat tego, czym jest podróbka, czy to jest podróbką, czy nie jest. Pojawiają się argumenty pod tytułem, a na przykład ten producent coś zmienił, a to wygląda inaczej, a ma trochę zmienione funkcje. Gdzie tak naprawdę tutaj mamy tą granicę pomiędzy gdzieś tam produktem własnym podobnym, no bo teoretycznie to nie jest zabronione, tak? Mamy urządzenie, tak jak u nas w branży, typu powiedzmy świecąca lampa spot i inny producent też może spota robić. Mamy funkcje, które się powielają, ale na przykład widzimy, że te urządzenia są inne. To gdzie mamy tą taką granicę i gdzie mówimy wtedy o podróbce? No i teraz właśnie idąc od tej góry możliwości, które my jako producenci mogliśmy sobie zastrzegać, no my jako Portman każdy wzór naszego produktu mamy zarejestrowany. Czyli mamy tą najwyższą możliwość już, że tak powiem, zaklepaną. Nie musimy korzystać, znaczy możemy korzystać z tych kolejnych innych stopni, Ale macie ze sobą autorytet urzędu jakby, nie? ale jesteśmy Tak. na tej samej górze, czyli jakby mamy najszersze i najłatwiejsze prawo. No i teraz bardzo często się spotykamy z takim argumentem, a że w tej lampie jest troszkę coś zmienione, to ona już jest inna, że to już nie jest to samo. Albo bardzo często pojawia się argument, że ona ma inne parametry, inne źródło albo coś takiego. Ale we wzorze przemysłowym mamy coś takiego jak dwa bardzo krytyczne pojęcia, czyli zorientowany użytkownik i ogólne wrażenie. I teraz przykład lodów był bardzo fajny, bo to nie były lody Grycana, tylko one były bardzo podobne do tych i one mogły wprowadzać użytkownika w błąd. I teraz jeżeli w ogóle w internecie mamy dyskusję, czy dana lampa jest Portmanem, czy nie jest Portmanem, przecież to jest trochę coś innego, ma inne funkcje, inny rozmiar, coś tam w niej zostało odjęte, coś dodane, a inni mówią, ale czy to jest Portman, czy to nie? W ogóle właśnie tu jeżeli jest pojawiają często się w ogóle dyskusja, takie no. pytania, to znaczy, i to na forach dedykowanych, czyli de facto zorientowanych użytkowników, Branżowych, nie? to Tak, znaczy, no że oni już mają wątpliwość, to znaczy, że jednak zachodzi tutaj to naruszenie prawa według nas, ale też według naszych orzeczników, których pytaliśmy, no bo my zawsze chcemy działać według tego, co mamy i według tego, co zastrzegliśmy i według prawa, tak? Czyli my zawsze odpytujemy i sprawdzamy, jaki mamy grunt i dopiero potem działamy. Więc nie tylko podróbką jest to, że jak mamy koszulkę znanej marki i tam będzie to logo na klacie i to jest podróbka, bo kupiona gdzieś tam na wakacjach w krajach południowych za 5 euro, a przecież to niemożliwe, że tyle powinno kosztować. Więc to nie tylko chodzi o to, że tam musi być to logo, albo nie musi to być logo, albo to musi być kopia 1:1. Właśnie tutaj fajnie, spróbuję to zbudować jakoś fajnie, że wspomniałeś o tych pytaniach na forach branżowych, gdzie są ludzie świadomie zadają pytania, czyli to tak naprawdę, że u nich się rodzą wątpliwości, to już wskazuje na jakieś tam naruszenie. Ale mamy też drugą stronę medalu, odpowiedzi internetowych ekspertów. I chciałbym wyjaśnić sprawę, w którym momencie tak naprawdę dochodzi do tego naruszenia. To ja wyrywałem się wręcz, żeby to powiedzieć, więc postaram się. Zgrywamy się. Tak jest, tak jest. Chcę zacząć od mega istotnej rzeczy w tym kontekście, że ja niejednokrotnie jestem pytany właśnie jako prawnik siedzący w tym, jak bardzo trzeba przerobić? Przez drugą stronę, nie? Jak bardzo muszę przerobić, żeby już było, wiesz, okej, nie? Czyli pytanie trochę analogiczne do tego, które pada na forum. I po pierwsze, dla tych, którzy jednak z takim pytaniem przybywają na nasze spotkanie, nie ma tej jakiejś tam procentowej granicy, no bo jak to w prawie bywa, to zależy. Ale ja na co innego chcę położyć nacisk. Załóżmy, że ktoś na forum zapyta i uzyska odpowiedź i ktoś powie, słuchaj, przerobiłeś wystarczająco. No i ten ktoś będzie z tego tytułu zadowolony i będzie kontynuował ten swój, jak to się mówi, proceder. Tylko że to wcale nie znaczy, że zgodzi się z nim urząd, sąd, ta przerabiana strona. Jeżeli ktoś, dryfując na chwilę z branży, w której się poruszamy, jeżeli ktoś mówi, przerysuj mi to logo, ale tak, żeby już nie było podrobione, no i zleca to rysownikowi. Rysownik mówi, ja uważam, że przerobiłem wystarczająco.
No i dobra, rysownik tak uważa. Ten gość, który zlecił mu to, też tak uważa, ale to nie znaczy, że ten, czyje logo było przerysowane, się z tym zgodzi. Może pójść z tym na skargę, pół żartem, pół serio, do urzędu, do sądu i sąd też może się zgodzić z nim. Zawsze, jeżeli zadanie brzmi przerób wystarczająco, no to opieramy się na czyjejś ocenie, czy to jest wystarczająco. Lepszej lub gorszej. Jeżeli pójdzie się do prawnika, to pewnie lepszej. Jeżeli pójdzie się na forum i tam jest ekspert internetowy, no to pewnie gorszej. No ale zawsze jednak czyjejś i to wcale nie jest rozstrzygająco ostateczne, no bo rozstrzygająco ostateczne siłą rzeczy jest autorytet, że tak powiem, urzędu sądu. Dążę tu do tego, że zawsze, tak jak Dominik, zgadzam się z Dominikiem, tylko od innej strony. Zawsze, jeśli zadanie brzmi, kurczę, trochę bym już przerobił, trochę bym już przekombinował, to już na swój sposób jest śmierdzące, niebezpieczne, zwał jak zwał. I może się okazać, że ocena będzie niezgodna z tym, że myśmy myśleli, że tak wolno, a ktoś powie nie, mi to się jednak ostatecznie aż tak nie bardzo podoba, nie? Jak już wiemy, co to jest podróbka tak naprawdę i wiemy, jakie narzędzia mają też producenci do obrony, to takie pytanie czysto praktyczne do Ciebie, Dominiku. Jak sobie radzi z tym Portman i co Portman robi w tym kierunku? Znaczy, tak jak Tomek wymieniał gradując te różne stopnie, z których możemy korzystać, to pierwszym od samego początku istnienia naszej marki, naszej spółki, po pierwsze zarejestrowaliśmy absolutnie każdy nasz produkt i rejestrujemy każdy kolejny nasz produkt w urzędach rejestrujących wzory przemysłowe. W Europie to jest EUIPO, w Wielkiej Brytanii to jest odpowiadający urząd, w Stanach Zjednoczonych rejestrujemy też w Chinach i w paru innych krajach, gdzie dla nas są te kraje istotne. Druga rzecz to mamy zarejestrowaną markę i tego z jakiegoś powodu najbardziej się boją ci wszyscy, którzy podejmują się próby podrabiania naszych produktów. No i później, schodząc dalej, mamy możliwości korzystania z tych artykułów o nieuczciwej konkurencji i tak dalej, i tak dalej. I my z tego wszystkiego staramy się korzystać, oczywiście próbując wykorzystywać te rzeczy od góry, to znaczy te, które są jakby najbardziej oczywiste i najłatwiejsze, tak? No bo wzór przemysłowy jest, proszę bardzo, i w ten sposób jakby droga nasza najczęściej wygląda w ten sposób, że każdy, kto importuje albo używa tego produktu takiego podrobionego i to sami klienci nasi najczęściej nam zgłaszają, że ktoś, bo oni chcą też mieć czysty rynek, tak? Nie po to oni kupili oryginały, żeby teraz ktoś wsiadał bez biletu do tego przysłowiowego No tak. pociągu. Mega. I najczęściej to właśnie my dostajemy zgłoszenia od innych użytkowników o tym, że ktoś tam najprawdopodobniej używa podróbek. No i teraz my wysyłamy tak zwany warning letter. Właśnie tu sobie, przepraszam, że Ci przerwę, właśnie miałem się zapytać a propos jak już wygląda, bo często się chwalicie, że przejmujecie ten sprzęt, wrzucacie zdjęcia i tak dalej. Ja to czasami jak rozmawialiśmy z kolegami sobie wyobrażaliśmy, że wiesz, siedzi Dominik z Łukaszem przed komputerem, czerwony telefon dzwoni, namierzyliśmy przesyłkę, wpadają czarni tam monitory. Reflektor na niebo i Batman. Tak, dokładnie, no i wjeżdża. Jak to właśnie wygląda w praktyce? Więc jakby pierwsza rzecz jest taka, że wysyłamy taki list informujący o tym, że jakby proceder jest nielegalny. Do użytkownika czy producenta? Do użytkownika, do producenta też, bo my w Chinach również działamy w miarę aktywnie. Natomiast tam dotrzeć do tego, kto jest właściwie producentem, kto jest tym, który to wypluwa, to jest praktycznie niemożliwe. I mało tego, utniesz jedną aukcję na AliExpress, na Alibabie albo jakiegoś producenta utniesz, to za chwilę wyrosną 3 nowe głowy. Zdejmiesz jakiś profil na Facebooku albo na Instagramie. To działa, bo my z takich funkcji też korzystamy i YouTube, Facebook, Instagram ku mojemu zaskoczeniu to działa. Naprawdę jak się im fajnie wylistuje to, jakie my mamy prawa, jakie mamy zastrzeżone rzeczy i co widzimy na poszczególnych zdjęciach, to bez dyskusji jest to zdejmowane i banowane są takie
takie profile. To kolejny powód, dla którego warto mieć właśnie zaklepanie, bo to ułatwia Tak, kontakt bo z na dużym- prawach autorskich samych to jest troszkę za mało. A tak? już tym bardziej na Jakby- tej nieuczciwej konkurencji albo nieuczciwych praktykach rynkowych. Tak, nie? to już takie portale to już nie zareagują. teraz- A tutaj dajesz link i jest Tak. jasne, to jest Więc moje. wróćmy I teraz- do tego kontenera. Ale jeszcze skończę, tak? Bo my w tym liście prosimy o to i naszym celem absolutnie jest zdejmowanie podróbek z rynku. To znaczy dążymy do tego, żeby je zniszczyć, tak? I No i- to chcemy robić. I teraz tak, to co zauważyłem, najwięcej historii, i to można sobie taki globus wyobrazić, im jesteśmy bardziej na zachód, tym mamy mniej przypadków tego typu Ciekawe, czemu? rzeczy. Im jesteśmy bardziej na wschód, tym mamy więcej przypadków. Ale teraz reakcja, jaka jest najczęściej, na zachodzie to jest tak, że w odpowiedzi dostajemy informację: OK, przepraszamy, my rozumiemy, dzięki za wyjaśnienie, niszczymy albo wysyłamy do dystrybutora do zniszczenia. I najczęściej się też kończy tym, że ludzie kupują nasze oryginały i wtedy mówią: wow, ale to zupełnie inny produkt faktycznie, nie? To znaczy w sensie jakościowym i takim, kurde, szkoda, że nie kupiłem od razu, bo to inne materiały, inna jakość i tak dalej, i tak dalej. A u nas jest takie: a dlaczego, a to nie ja, proszę pani, a to ktoś inny, a przecież kupiłem na AliExpress legalnie i tak dalej, i tak dalej. Jest w sumie- jakieś takie miganie się. Natomiast jakby bezwzględnie chcemy likwidować podróbki i rocznie naprawdę nam się kilkadziesiąt sztuk udaje tutaj tego eliminować. No właśnie i wysyłacie, wrócę do tego tematu, żeby tą procedurę w ogóle przedstawić. Wysyłacie ten warning list, tak, do powiedzmy do użytkownika i rozumiem, jakie on ma wyjścia w takiej sytuacji. No on może odpowiedzieć, tak? Bo to jest na razie próba polubownego rozwiązania. To znaczy my tłumaczymy, jakie mamy prawa, co mamy zastrzeżone i wylistujemy to od tej góry właśnie. I teraz w ogóle zmieniamy trochę strategię, że jeszcze bardziej w tym liście będziemy chcieli edukować i pokazywać to, co mamy i co to jest ten zorientowany użytkownik, ogólne wrażenie i tak dalej, i tak dalej. Tak? No i mówimy, czego oczekujemy. I teraz albo strona zmierza do tego, że jakby wykonuje to, co my tam potencjalnie żądamy, no albo odpowiada w jakiś sposób, że jakby mylicie się i coś tam. No i Albo wtedy, nie odpowiada. To z mojej Albo nie praktyki. odpowiada, no to wtedy mamy kolejne, Nie bo widzę, nie możemy też ruszyć prawo karne, możemy też jakby ruszyć kolejne te stopnie, które są właśnie niżej, no i w którymś momencie zostaje sąd, tak, który de facto powie, jak jest. Tak? No tak, a tu chyba z tego, co się orientuję, jeżeli już dochodzi do założenia sprawy, to przedmiot sprawy jest zawieszany, tak? Czyli użytkownik Da się nie to może zblokować, tego, tak, nie da się. może tego Po używać. pierwsze co, to my też będziemy chcieli takie coś zrobić, żeby sąd mógł to właśnie zatrzymać. Dobra, i powiedzmy zatrzymujemy, mamy ten towar, co się z tym towarem dzieje dalej? To znaczy, jeżeli ktoś podpisze ugodę, Tak, no. Jeżeli mamy, ktoś podpisze podpisze ugodę, i to powiedzmy albo jest towar wraca wysyłany- do was. jest wysyłany do dystrybutora albo do nas i wtedy jest niszczony, jest protokół, są zdjęcia i jest protokolarnie to zniszczone i tyle, i utylizacja po prostu. Ten towar wraca, on jest wyprodukowany. Czy nie da się z tego czegokolwiek odzyskać, to ma sens? Oczywiście, dlatego idzie do utylizacji, metal jest ponownie przetwarzany i tyle. Czyli tutaj Ale to klasyczny po prostu Jest recykling, recykling, nie, no. nie mówimy o niczym takim na zasadzie wyjęciu modułów, przerobieniu czegoś i tak dalej. To wszystko idzie do recyklingu, po prostu Tak. jest przemielane na podstawowe surowce i dziękuję, do To nie, widzenia. to nie jest utylizacja, że na To dno nie jest morza. utylizacja. No nie, bardziej chodziło mi o to, że wiecie, tam już są też wyprodukowane podzespoły, No tak. tak? I niekoniecznie te podzespoły są zawsze złe, no bo umówmy się, ten Chińczyk robi coraz lepsze te rzeczy. Myślę, że też z tego wynika, że ludzie dosyć chętnie sięgają po te produkty chińskie. I tu mnie właśnie zastanawiało, czy w jakikolwiek sposób, jakiekolwiek komponenty są odzyskiwane, czy właśnie idzie do zmielarki i po prostu Koniec. odzyskujemy srebro, złoto, metal jakiś tam i dziękuję, do widzenia, koniec.
Czyli tu rozumiem, mielimy to wszystko do worka. Znaczy, no, tak jak się utylizuje normalne produkty, czyli segregacja metali, elektroniki i tak dalej i do utylizacji. No jakby nie ma innej drogi do tego, żeby to coś z tym więcej albo inaczej zrobić, tak? Albo przerobić, żeby No właśnie żeby, o to chodzi, bo wiesz, może jak- doniczkę z tego zrobimy, albo stolik, albo A może coś to jest innego. pomysł, wiesz, na dalszy jakiś rozwój, portman, doniczki albo... To raczej czegoś takiego nie ma, ale też jakby przypominam sobie takie historie zwykłego urzędu celnego, który na przykład złapie kontrabandę jakichś nielegalnych papierosów i tak dalej, to wręcz wszystko idzie do pieca, tak? To jakby nie ma innej drogi, żeby to... No bo co z tym zrobić? Co, damy komuś do wypalenia? jest jakiś pomysł. Znaleźliby się pewnie chętni rodacy, Tak, dokładnie. ale może lepiej nie faktycznie. Wiesz, już w kontroli. No dobrze, no to już wiemy, jak wy sobie radzicie, wiemy, jakie mamy narzędzia, wiemy, że też jakieś konsekwencje wy możecie w pewnych sytuacjach od tego użytkownika wyciągnąć, ale to nie jest takie oczywiste, jak się okazuje, bo grzebałem gdzieś tam, szukałem artykułów na ten temat, co grozi takiemu użytkownikowi i tutaj, tak jak Dominik powiedział, to z reguły jest ta konfiskata. Też ja doczytałem, że na przykład jak próbujemy sobie coś przez granicę przewieźć, to jest też najczęściej się kończy tylko konfiskatą, więc tak naprawdę czy to prawo nie jest takie troszeczkę dziurawe na zasadzie, że nie odstrasza użytkownika od sięgania po tego typu produkty? Ja powiem tak, nie odstrasza, ale zaryzykuję najpierw swoją teorię z innego powodu, że nie odstrasza ze względu na po prostu brak świadomości, że ono w ogóle istnieje. Uwypuklę to, co powiedział Dominik, że w mocnym stopniu ich pisma jakby edukują w pierwszej kolejności zamiast straszyć, bo pewnie się zgodzisz, że w wielu przypadkach odzew jest taki, że ja po prostu nie wiedziałem, nie? I to się przydaje, że... Chyba nie wierzę Nie w te wierzę. odzewy. Ja nie mówię, że w rzeczywistości nie wiedział, tak? Ale chodzi mi o to, że w wielu przypadkach jest tak, że ludzie mówią, że robili to niechcący, z niewiedzy. Różnie wiadomo, w praktyce to wygląda. Natomiast świadomość tych praw w ogóle istnienia nadal nie jest taka duża. Przechodząc już z typowego podrabiania takich, wiecie, namacalnych produktów, ja też na co dzień siedzę, nie wiem, w tym, że ludzie zabierają komuś obrazki w internecie, no to już w ogóle jest koniec świata, nie? Jakieś, wiecie, przekopiowanie obrazka i mówienie, no przecież ja mu robię reklamę, przecież on mi powinien być wdzięczny. Tak samo i pewnie wam się zdarza słyszeć coś takiego, więc wydaje mi się, że to jest trochę takie nie za mocne ze względu na brak tej świadomości. Natomiast wracając do tego clou twojego pytania, to rzeczywiście wygodniej, łatwiej złapać jest producenta czy sprzedawcę niż tego, kto kupił. Bo wtedy, tak jak Dominik mówi, tam się pojawiają, chciałem to zapamiętać i teraz mi umknęło, ale że ja nie wiedziałem, ja niechcący, coś takiego, nie? Często jest odzew u kupujących, że no przecież tutaj co ja mam zrobić, nie? Więc mocniej, wygodniej jest łapać tego producenta, czy też tego sprzedawcę, tego wprowadzającego, bo użytkownik będzie próbował do niego ewentualnie potencjalnie odesłać. Nie nazwałbym tego jakąś dziurą, tylko po prostu łapaniem za rękę tego, kto jest rzeczywistym, nazwijmy to, sprawcą, a umieszczanie tego bardziej w punkcie widzenia takim, że ten kupujący jest, nazwijmy to, ofiarą nieświadomą. Czy nieświadomą, zawsze to odrębny, powiedzmy, temat, tak? Ale no, też z punktu widzenia na przykład takiej firmy jak Dominika, chyba lepiej, wygodniej niż ścigać 50 kupujących jest dorwać ten jeden kontener. Po prostu. Więc to też ma taki sens nie tylko chyba prawny, ale i logistyczny. Będę trochę tu bronił prawa, nie zgodzę się może na nazwanie go dziurawym, aczkolwiek nie mówię, że jest idealne. że jest idealne. Tak. Natomiast no, przede wszystkim ta świadomość jest tak mała, tak znikoma i nawet jeśli jest, to niektórzy to mają po prostu gdzieś, że rzeczywiście no, póki co osobom na miejscu Dominika pozostaje edukowanie, łapanie za rękę, a nie specjalnie liczenie na to, że ludzie będą aż tak chętnie sami z siebie zachowywać się dobrze. Nie? Tutaj fajnie wspomniałeś o łapaniu tych kontenerów, dystrybutorów, że jest łatwiej. Narodziło mi się takie pytanie, dlaczego w takim razie nie przechwytujecie tego u źródła? Czy jest w ogóle taka możliwość, żeby to złapać tam, żeby tu w ogóle nie wpłynęło? Tak, jest. Pierwsza rzecz, która jest maksymalnie u źródła, to rzeczywiście my też mamy kancelarię w Chinach, z którą współpracujemy. Zaczęliśmy też rejestrować tam od 2019 roku wzory przemysłowe w urzędzie w Chinach. Próbujemy naprawdę złapać, kto jest fabryką
to jest strasznie trudne, żeby znaleźć od tego profilu na Facebooku albo tej aukcji na AliExpress czy na Alibabie, złapać, kto jest fizycznym podmiotem, który osobą prawną albo fizyczną, do której wysłać adres jakiś znaleźć, no bo trzeba wysłać list, nie? To od tego się wszystko zaczyna. To jest po pierwsze bardzo trudne, ale tam jakieś już sukcesy potencjalnie pierwsze mamy. Gdyby to było super łatwe, to wszystkie takie olbrzymie marki, nie wiem, Rolexy, Nike, Adidasy i tak dalej, w ogóle by nie miały problemów Podróbek. z podróbkami. Tak. Tak? Gdyby to było łatwe i gdyby to było wykonywalne. Druga rzecz jest taka, jest coś takiego jak blokada celna. I my też taką blokadę ustawiliśmy, to znaczy, że tam do urzędów celnych w Unii Europejskiej wysłaliśmy, co jest nasz produkt, jak jest pakowany, jak wyglądają podróbki, jakieś cechy charakterystyczne. Mało tego, zrobiliśmy kilka szkoleń dla celników, ale teraz umówmy się, ile tych kontenerów Jaka wpada jest skala? do tych portów, które są... Gdyby oni mieli sprawdzić teraz wszystkie kontenery, to te nasze produkty pewnie by były, nie wiem, po 2 latach byśmy je dostawali. Naprawdę jest tak olbrzymia skala, a możliwości są tak małe. W związku z tym, no tutaj gdzieś jest jakaś możliwość taka, z której my skorzystaliśmy, natomiast no to jest bardzo, bardzo trudne. Poza tym Chińczycy są sprawni. Oni potrafią odslić kontener, nie wiem, małych rowerków dla dzieci, na które jest cło antydumpingowe, jako elektronika, tak? I to przechodzi. W wielkim porcie, gdzieś tam w Grecji, bo to jest największe okno, które Unia Europejska, Komisja Europejska wskazuje jako największe okno takie, przez które przechodzą takie różne towary. W związku z tym, no, takie możliwości mamy, z nich skorzystaliśmy. Czy to tak super fajnie działa? Ja też bym chciał, żeby to na kontenerze zostało zatrzymane i dalej nie było problemu i dalej już nie pukać do tych użytkowników, którzy już to mają, zaczynają komercyjnie używać i wprowadzają użytkowników w błąd. Po co ma to płynąć, nie? W zasadzie pół żartem, pół serio. Ekologia, znowu ślad węglowy. No dokładnie. Po co ma to płynąć a na teraz darmo? to modny temat jest. Poczekaj, bo myślę, że warto, żebyśmy tutaj też doprecyzowali to, co z Dominikiem trochę rozmawialiśmy, jakby szykując się do spotkania, żeby nasi odbiorcy też rozumieli trochę, czym się różni wzór przemysłowy i znak. Oddam ci to, jeśli chcesz, bo czasem jest tak, że sprawdzają i myślą, że mogą, nie? Tak, no znaczy właśnie bardzo często jest tak, że ktoś myśli, że jest patent, czyli jakiś wynalazek i jest znak towarowy, tak, zarejestrowany, czyli jak z Erką mamy jakieś mega znane logo i jak coś ma to logo, to podrobienie tego to już jest coś bardzo, Koniec bardzo świata. złego, No, koniec no. świata i tak dalej. Albo patent, no to jest jakieś tam technologiczne rozwiązanie, ale jest jeszcze coś takiego jak wzór przemysłowy, czyli właśnie jakaś taka ogólna postać zawierająca pewne cechy charakterystyczne danego przedmiotu, nie? Czyli to jest jakaś pewna unikalna wartość i my to właśnie z tego najczęściej korzystamy, no bo nasze produkty charakteryzują się tym, że one właśnie są inne niż wszystkie. To się unikalne. To się wyjątkowe. przekłada w praktyce na to, że jeżeli ktoś na przykład w tej wyszukiwarce EUIPO wpisuje was, no to w pierwszej kolejności znajduje znak towarowy, Tak. czyli w uproszczeniu mówiąc logo, a nie do końca jest w stanie zorientować się, jeżeli nie jest jakby obyty w tych stronach internetowych, że wystarczą 2 albo 1 kliknięcia, żeby znaleźć wyliczankę właśnie wzorów przemysłowych, czyli już Tak. kształtu produktów, nazwijmy to. Znowu ja upraszczam, wiadomo, dla dobra sprawy, ale jeżeli chcemy wiedzieć, co na przykład firma Dominika ma, jakie kształty produktów, to też się da zrobić, dzieląc nas od tego 2 kliknięcia więcej i nie zatrzymujcie się na tym, że zobaczycie, że tylko logo. To nie jest takie tylko, nie? Ale to Mało mamy- tego, my też to, co robimy zawsze od samego początku, to my wprost w naszych materiałach na stronie internetowej informujemy o tym, że nasze wzory są zarejestrowane. Tak? Czyli każdy, kto miał styczność z naszą marką, gdziekolwiek, o tym wie. I to nie jest jakaś wiedza tajemna, że my to ukrywamy i potem ciach. Próbujemy dorwać. Tak, no ale to okej, mamy wszystko zarejestrowane, mamy znak towarowy, mamy wzory. To zaczęło mnie teraz zastanawiać, bo prawda jest taka, że mogę w tym momencie wklepać 4 strony internetowe polskie. Waszych produktów tam akurat nie znajdę, więc to działa chyba u was bardzo dobrze, ale znajdę produkty innych
popularnych producentów typu Robi, typu Klajpaki i tak jakby mogę w Polsce z polskiej strony internetowej, z polskiego sklepu muzycznego to nazwijmy, czy specjalnego, kupić podróbki. One się nie nazywają tak samo, ale i my jako świadomi w branży wiemy, że ten produkt to jest to. Tak jakby, więc o co tu chodzi? Czy taki producent pokroju Klajpaki włoskiego czy czeskiego Robi, oni nie rejestrują tych znaków? Czy... I teraz tak, właśnie zobaczmy, co oni mają, a czego potencjalnie nie mają i zastanówmy się, dlaczego tego nie zrobili. Ja jestem w kontakcie właśnie z tymi dużymi markami również, bo problem u nas w branży zaczyna narastać i to jest tak, że my wiele sygnałów dostajemy od dużych marek, którzy widzą, o kurczę, wy bronicie, wy zaczynacie tutaj coś działać, Jesteście nie? skuteczni. Ale jakby skala zaczyna być tak już duża, że ich to zaczyna dotykać i oni zaczynają być też aktywni w tym. Do tej pory było potencjalne przyzwolenie na to, żeby właśnie nie korzystać z tych rzeczy, z tych praw, które oni mieli. Problem polega na tym, że po pierwsze, oni nie mieli od góry tych rzeczy, czyli na przykład dla danej głowy nikt nie zrobił wzoru przemysłowego na samym początku kiedyś tam, nie? A mają oczywiście jakieś patenty, no to już jest trudniejsza rzecz patenty, tak? Tak, no ale to już jest są jakaś zaawansowane technologie, tak? To się bardziej skomplikowane jest, trudniej się to czyta, trudniej się to interpretuje, w ogóle znaleźć tam jakąś różnicę, to jest trudniejsze. Poczekaj, tylko się wtrącę, żeby zauważyć, bo jeżeli nie zrobił tego ktoś na początku, gdy to było jakby jedyne, to teraz jest znacznie trudniej, bo jest kilka alternatywnych i teraz urząd powie, dlaczego ty akurat chciałbyś, żeby to było twoje, skoro istnieje 10 takich samych, I nie? tak naprawdę tutaj Chiny trochę blokują, jeżeli nie zrobili tego na początku, dokładnie, to... dlatego To już nie ma, to już jest ujawnione, tak? Że tak powiem, wzór przemysłowy jest ujawniony. Dlatego uznawany. podkreślam to, że Dominik powiedział, że nie zrobił tego ktoś na początku, a teraz będzie mu trudniej to zrobić, a właściwie w praktyce będzie to niewykonalne, bo już inne analogiczne rozwiązania są i... Ale No. to nie znaczy, że on nie może z tych kolejnych praw No korzystać. pewnie, no pewnie. To znaczy, że właśnie nieuczciwa konkurencja, pasożytnictwo i tak dalej, i tak Takie dalej. prawo? Pasożytnictwo. Jest coś takiego. Jest coś takiego. I właśnie dopóki ta skala była niewielka i dopóki na przykład duzi gracze na rynku w ogóle się nie interesowali tymi podróbkami wielkich marek, no to tak naprawdę tych marek średnio to interesowało. No bo to jednak konsumuje zasoby firmy, tak? I teraz my też się zastanawiamy, czy skupiamy się na tym biznesie, co mamy, czy skupiamy się na rozwoju nowych produktów, na rozwoju marki, czy teraz będziemy się kopać z tymi podróbkami i tak dalej, i tak dalej. Trzeba to wyważyć. No i do tej pory ci wielcy producenci trochę ten temat, oni wiedzieli, że ten proceder jest, ale gdzieś tam na marginesie i może on nie był na tyle istotny. On zaczyna być istotny. Decyzja biznesowa była taka, że po prostu Tak, nie że warto nie- na to poświęcać I energii. coraz więcej dyskusji jest na ten temat u tych dużych marek, coraz więcej jest grup, my mamy takie różne grupy między sobą, się wymieniamy i motywujemy wzajemnie, a my zrobiliśmy to, my byliśmy na targach. Notabene u nas na targach na ProLight and Sound udało nam się kilka stoisk również tam zablokować, tak, w tym roku. Bo mieli jakiś plakat, gdzie tam było jakieś nasze zdjęcie podrobionej lampy. No to w ciągu paru godzin to zostało zdjęte. Messe Frankfurt jako organizator tutaj sprawnie działa, fajnych prawników ma i to naprawdę szybko. Wystarczy im wylistować, co my mamy, I już jest to. koniec. Ale znów, jak się ma do wylistowania, dlatego wielką przewagą waszą jest to, że macie listę, wystarczy prawie, że linkiem się podzielić i temat jest niemalże jednoznaczny. Czyli patrząc w sumie na to, co możemy tak naprawdę kupić, co mamy dostępne w Polsce od ręki, tu akurat mówię na naszym przykładzie, bo to najbardziej widzę, to można rzec, że takim jesteście troszeczkę prekursorem, jeśli chodzi o korzystanie z wszystkich praw. Od wielu producentów z zachodu, od wielu dystrybutorów właśnie to słyszeliśmy, że, tak? że to nie było wykorzystywane tak wyraźnie do tej pory, ale naprawdę ten ruch zaczyna być i zaczyna się to tworzyć i zaczynamy mieć dyskusje z różnymi producentami, co robić i jak robić, bo skala jest za duża już. No to okej, tutaj wiemy chyba
temat tej takiej bitki na zasadzie producent chiński, producent ten oryginalny. Znaczy chiński nie musi być nieoryginalny tak naprawdę, bo oni też mogą swoje produkty tworzyć, producent jak każdy inny. Fabryki chińskie, producent oryginalny. Myślę, że tutaj ten temat jest mocno wyczerpany, a zastanawia mnie taka jedna rzecz. Dochodzimy do punktu, gdzie załóżmy, że ja jako taki podstawowy użytkownik już kupiłem, mam i używam. I czy tutaj pytanie do Tomka jest też troszkę bardziej na zasadzie, czy mi tak stricte prawnie coś za to grozi? Bo rozmawialiśmy o tym, że tutaj może być właśnie ta konfiskata, rozmawialiśmy o sprawach moralnych, ale tak naprawdę nie wiemy jeszcze dalej, czy coś nam z jakiegoś paragrafu po prostu grozi pod tytułem jakaś grzywna, tak, czy kara pozbawienia wolności, czy tego typu rzeczy. I mówię tu o kupowaniu i używaniu tylko i wyłącznie. Trochę już o to zahaczyliśmy, o tego potencjalnie, tutaj trzeba dać cudzysłów, tak, nieświadomego odbiorcę i o wygodę, że Dominikowi czy analogicznym firmom jest wygodniej ścigać powiedzmy te kontenery, najlepiej jeszcze na etapie wypływania z Chin, niż każdego pojedynczego Oczywiście. człowieka na bazarze, nie? Więc tutaj nie powiem, że nic nie grozi, bo znalazłoby się, ale praktyczne zastosowanie raczej idzie w kierunku, pewnie się zgodzisz ze mną, zresztą zaraz pewnie będziesz mówił, będzie szło w kierunku raczej producentów, sprzedawców, nie? Tak, ale jest u nas jedna rzecz w naszej branży. Jest taka, że te osoby nie kupują tego sobie gdzieś do garażu i nie postawią sobie tego gdzieś w garażu albo w sypialni i tyle. One używają tego komercyjnie. Tak, zarabiają To pieniądze. znaczy zarabiają na tym pieniądze, tak? Czyli de facto dla nas wprowadzają to coraz częściej do obrotu, tak? I dla nas to jest wprowadzanie do obrotu z każdym, że tak powiem, momentem użycia Włączeniem. tego. Użycia. I jakby no, u nas jest troszkę prościej niż, nie wiem, niż na przykład kontener koszulek czy No czegoś tak. takiego, tak? To znaczy w cudzysłowie prościej, tak? To jest smutne, że musimy to w ten sposób robić, natomiast no z tego korzystamy. To jest wprowadzanie do obrotu, tak? Cykliczne wprowadzanie Czyli do okazuje się, że to wprowadzanie do obrotu, które występuje w artykule 305 ustawy Prawa Własności Przemysłowej, to nie jest tylko i wyłącznie ściągnięcie i sprzedaż drugiemu Nie podmiotowi, ale to równie dobrze jest to, że ja jako firma rentalowa kupuję, udostępniam komuś do użytku, Zarabiasz na tym, zarabiam tak? I pieniądze na wprowadzasz tym. użytkowników w błąd de facto. Czyli to myślę, że to jest dobre wyjaśnienie tego właśnie, że wprowadzanie do obrotu to nie jest tylko zakup, sprzedaż, to jest równie używanie tego w celu zarobkowym. Ogólnie warto jakby domknąć to i podsumować, że coraz częściej też tak jak Dominik, myślę, że z tego co Dominik mówi wynika, że coraz częściej już niewiedza nie jest argumentem. Że coraz częściej jest tak zarówno w kontekście i sprzedawców, i dystrybutorów, i po prostu kupujących, że niewiedza nie jest argumentem, bo na przykład jeszcze, no nie wiem, paręnaście lat temu można było mówić, a ja nie wiedziałem, że macie patent, a teraz to jest na dostępnej stronie internetowej, dostępnej dla wszystkich za darmo, więc nie można się tym bronić, że nie wiedziałem, wystarczyło wpisać, tak? Więc świadomość powinna być większa i nie ma takiej linii obrony, znaczy no jeszcze jest, ale coraz rzadziej i dlatego domykam jakby to pytanie twoje tym, że też już kupujący czy włączający, nazwijmy to, tak? Naciskający, że używający, będą coraz rzadziej mogli się bronić tym i też jeśli takie osoby nas słuchają, to niech sobie zdają sprawę, że wiadomo, póki co jest wygodniej ścigać sprzedawców, producentów i tak dalej, ale to absolutnie nie wyklucza. A tu jeszcze fajną rzecz poruszyłeś, ponieważ u nas w branży okazuje się, że mamy sprzedawców, mamy firmy rentalowe, które już ustaliliśmy, że wprowadzają w obrót, ale mamy na końcu łańcucha też na przykład osoby trzecie na tej realizacji, na zasadzie takich realizatorów jak ja czy moi koledzy, gdzie jedziemy na sztukę i to zostało wystawione przez daną firmę, czy ja jako trzeci w łańcuchu również mogę czuć się zagrożony, na przykład zgadzając się na użycie tych urządzeń zamiast oryginalnych. Ciekawe, co Dominik powie, ale najpierw pewnie oczekuję, że powiem ja. Wydaje mi się, że to już by była absolutna ostateczność i prawdopodobnie, jeżeli w umowie twojej nie ma czegoś na ten temat, to można czuć się w miarę bezpiecznym. A To nie znaczy, żeby tak robić. tak, oczywiście. To nie znaczy, żeby w ogóle popierać takie coś, tak? Ale że w miarę można się czuć bezpiecznym ze względu na kształt umowy albo w praktyce niejednokrotnie jej brak po prostu, bo znamy też realia. Więc chyba nie powinno być źle, ale też jestem ciekawy
ciekawe, co Dominika to myśli. Znaczy, generalnie to, co my też staramy się tłumaczyć, bo my czasami też mówimy, że do organizatora danego eventu, jak widzieliśmy, że zostały użyte podróbki, to my też tam wysyłamy informacje, ej, słuchaj, ta firma, z której skorzystałeś, albo ten DJ, z którego skorzystałeś, on używał tych podróbek, no i teraz jakby zdjęcia, którymi na przykład promujesz, tam widnieją te podrobione produkty, no jakby my chcemy też, żebyś je usunął, tak? No dla niego to jest jakaś tam kara. A druga rzecz, staramy się im wpajać, żeby dodawali zawsze sobie do kontraktów taki zapis, który będzie mówił, że jakby ten, który dostarcza ten sprzęt, nie narusza praw stron trzecich, tak? I żeby to podkreślali i żeby to naprawdę wybrzmiewało. Tak? Ale czyli wykonawca właśnie, tak jak ja mówię, wychodzi na najbezpieczniejszego chyba w tej wyliczance. Z jednej strony tak, z drugiej strony, no w sumie masz rację, no No, tutaj wychodzi prawnie nic nie, tak z tego co powiedzieliście. Zwłaszcza jeżeli skorzysta z podpowiedzi Dominika i zwróćcie uwagę, że Dominik też mówi jakby, że robicie to w tym kontekście tych osób tak najbardziej na miękko, nie? Najbardziej edukująco, najbardziej zwracając uwagę, że w swoim własnym interesie umieść taki zapis w kontrakcie, nie? Czyli tu się okazuje, że ta walka tak naprawdę to może się odbywać od każdej dosłownie strony i to nie tylko producent, użytkownik, ale też tak jak mówisz organizatorzy eventów, że mogą się temu przeciwstawiać, czy firmy eventowe tylko i wyłącznie zajmujące się logistyką również mogą tego typu zapisy Mieliśmy taki wprowadzić. przykład nie? gdzieś jednego organizatora, no oczywiście absolutnie był nieświadomy, no, wziął firmę rentalową, ona mu to zrobiła, przywiozła sprzęt i tak dalej i potem gość do nas dzwonił, ale wstyd. No jakby fajna reakcja, no bo to rzeczywiście jest wstyd, nie? I żeby o takie rzeczy nie zadbać. Dbamy o to, żeby ZAX był zapłacony, żeby muzyka była Tak jest. legalna, o to jesteśmy w stanie, bo tu gdzieś już jakby to Świadomość trochę jest. wyedukowanie doszło do takiego stopnia, nawet jak wesele się robi, to pary pytają, a co z ZAX-em i tak dalej, bo wiedzą, że to jest istotny punkt. Może to wychodzi też od tego w sumie, że jesteśmy branżą, gdzie jest stosunkowo łatwo coś podrobić. Tak mi się wydaje, bo tak jak tu przytoczyłeś przykład muzyki, to myślę, że tu już nikt by do ciebie nie przyszedł, Tomek, z pytaniem, ile w tej muzyce mam zmienić, żeby nikt się do mnie nie przyczepił. Absolutnie Naprawdę? przychodzą. Z takimi Pewnie. pytaniami? O muzykę, o obrazki, o zdjęcia. Pytanie o to, jak przerobić, ile przerobić, jest powszechne w każdym kontekście, naprawdę. A to nie jest też tak troszeczkę, że cała branża mimo tego takiego, tak jak teraz rozmawiamy, to jest nieetyczne, powiedzmy, jest złe dla producentów, nie przykładamy cegiełki dla oryginalnych urządzeń, robiąc tego typu proceder, uprawiając go. Czy to nie jest tak, że mimo tego, że wszyscy jesteśmy teoretycznie przeciwni, to i tak gdzieś tam po cichu wszyscy dokładamy cegiełkę do tego procederu? No i generalnie to jest właśnie smutne, że zaczynając właśnie, gdyby tak było, zaczynając od tych realizatorów, którzy nie będą się zgadzać, żeby na czymś świecić, na czymś grać i to jakichś rzeczy używać, tak? Gdyby tak było, no to wtedy oddolnie byśmy mieli taką rzecz, że wtedy nie opłacałoby się z tego używać. Gdyby organizatorzy zaczęli te klauzule wprowadzać i tak dalej, no to wtedy naprawdę by się nie opłacało korzystać z tego potencjalnie podrobionego sprzętu. To, co jest dla mnie takie dosyć wyraźne, to to, że właśnie nasza polska branża rentalowa nie potrafi jeszcze na Europę solidnie wyjść, chociażby przez to, że tam w sumie nie wiadomo, co oni za sprzęt mają w tej Polsce. Na ile można mu ufać? Taki trochę dziki wschód. Ale my naprawdę mamy, geograficznie jesteśmy świetnie ustawieni po to, żeby naprawdę robić tutaj paneuropejskie i obstawiać festiwale i wielkie koncerty, trasy koncertowe i tak dalej. I zrobić to, co na przykład Holandia. Holandia jest świetnie położona i oni to świetnie wykorzystali i tam jest bardzo dużo mega mocnych firm produkcyjnych, festiwali, firm rentalowych. Jedne z większych w Europie to są właśnie tam zlokalizowane. Jeden z naszych głównych rynków, tak? Malutki kraj. A świetnie sobie radzi. I Polska, gdzie te festiwale zaczynają trochę bardziej na wschód iść, duże festiwale od, nie wiem, 10 lat,
one zaczęły się tutaj robić. Możemy obstawiać Skandynawię, możemy obstawiać te kraje Europy Centralnej, ale też możemy obstawiać Niemcy i tak dalej, i tak dalej. No ale wciąż nie ma tej przebicia granicy, no bo tego sprzętu trochę oryginalnego właśnie nie mamy odpowiednio dużo. Mam też taki przykład właśnie a propos jak wojna się zaczęła w Ukrainie, to firmy rentalowe oczywiście tam stanęły. My tam mamy dystrybutora, nasz dystrybutor ma oczywiście kontakty z tymi firmami rentalowymi. Dostałem kilka zapytań od naszych zachodnich klientów, dużych firm rentalowych. Ej, słuchaj, skoro oni przestali pracować, sprzęt leży w magazynach, to my weźmiemy od nich ten sprzęt, jakiś tam long term, ustawimy kontrakt i tylko niech wypiszą, jakie mają listę sprzętu. Się okazało, że oni tam oryginalnego sprzętu mają po prostu bardzo, bardzo niewiele Czyli im i dalej takiego na wschód, solidnego tym- sprzętu i się okazuje, że w ogóle te firmy zachodnie nie, to my nic nie chcemy. To my w ogóle z tego nie będziemy korzystać. A to w sumie tak sobie geograficznie teraz to podzieliliśmy i patrząc na tę mapę, możemy też, wydaje mi się, że tą kwestię przyrównać do mocy waluty oraz wielkości zarobków. I teraz narodziła mi się taka myśl na zasadzie, bo tutaj się pytałem, czy nie jest tak, że wszyscy przykładamy cegiełkę, na zasadzie realizatorzy się zgadzają, tak? domino. Takie domino, dokładnie, że jeden po drugim po prostu się zgadza, więc wszyscy dokładamy. Ale dojdę na szczycie tego domina, wydaje mi się, że mogą też siedzieć producenci i mnie to zastanawia, bo wy na przykład jako producenci widzicie, że powiedzmy są te podróbki i też znacie przyczynę ich zakupu przez firmy rentalowe czy innych użytkowników. I teraz moje pytanie jest, czy na przykład nie byłoby dobrym działaniem, jakby ci drodzy producenci na przykład zrobili linię ekonomiczną jakichś urządzeń, bo to jest często zamiennik, wiesz o co chodzi, nie? Że kupuje powiedzmy coś oryginalnego, na przykład to Robi nieszczęsne, które jest chyba najbardziej popularne wśród Chińczyków. Kupuje to Robi i kupuje je chińskie dlatego, bo jest tańsze, a jest to dalej funkcję tego oryginalnego urządzenia posiada. No i widzisz, znowu jest trochę tutaj kilka rzeczy można powiązać. No bo zobacz, wyobraź sobie, że jest sobie Audi i wyobraź sobie, że jest za chwilę Volkswagen i jest za chwilę Skoda, nie? Generalnie jak pozamieniasz znaczki i trochę z daleka będziesz patrzył, to trudno jest rozpoznać, co jest czym, nie? No ale jednak mimo wszystko bardzo, bardzo byś chciał mieć raczej Audi niż są Skodę, nie? Tak, czy nie chcę deprecjonować Skody czy tam Volkswagena, to jest jedna grupa i oni sobie to w ten sposób troszkę Ale tak jak mówisz poukładali. właśnie, jest jedna grupa, jest poukładane ekonomicznie. Tak, no ale to był jakby olbrzymi proces, lata do tego, żeby dochodzili, tak? Wielu producentów też spróbowało zrobić wersje bardziej ekonomiczne, natomiast tam znowu pojawia się gdzieś kwestia z tyłu riderów i tak dalej, które tego jakby jednak wymagają ten sprzęt taki, a nie inny, nie? Więc to jest tam jedna z tych kwestii. Druga kwestia jest ta ekonomiczność i dlaczego producenci nie chcą zrobić. No wiesz, dla nas to jest poświęcenie zasobów na to, żeby teraz wymyśleć jakąś wersję ekonomiczną, tak? To jest rozważenie, czy znowu wersja ekonomiczna nie będzie kanibalizować nam tej wersji. To są trudne decyzje biznesowe, tak? Na czym my teraz powinniśmy się skupić, tak? I oczywiście ja wiem, że Chińczyk potrafi taniej, bo Chińczyk zawsze jest w stanie taniej zrobić. Jeżeli dasz mu zadanie, żeby zrobił taniej, to on ci to zrobi zrobi. taniej, tak? I w naszym przypadku on zamiast, nie wiem, aluminium, które jest kilka razy droższe od stali, no to on używa stali, tak? Proste, już obniżył cenę, tak? Kable my prowadzimy ładnie w rurkach w środku, żeby nie wystawały, podwójna izolacja, wszystko zgodnie z normami i tak dalej, i tak dalej. Chińczyk na zewnątrz ten kabel i znowu taniej, szybciej, łatwiej, prościej, tak? Więc on zawsze zrobi to taniej, tak? Chociażby nie wiem, jakbyśmy tutaj funkcjonowali, zawsze to zrobi taniej. I teraz znowu jakbyśmy wypuścili pewnie tą wersję ekonomiczną, która
jakościowo musi odpowiadać temu, co marka nasza chce stanowić na rynku, to on znowu i tak to zrobi taniej. Tak? Jakby, W sumie tak, zamknięty koło. Chociaż to jest nie do końca, bo mamy przykład na przykład w branży konsoli oświetleniowej firmy Camsys z oprogramowaniem Magic Q, gdzie Chińczyk tego nie robi, ponieważ ceny tego hardware'u i oprogramowania oscylują w takich widełkach, gdzie tak naprawdę jak ktoś chce, to jest w stanie to kupić. To jest przykład Szaweta, który jest właścicielem Camsysa. To jest przykład olbrzymiego producenta, który pracuje na olbrzymich... Camsys wszedł do Szaweta, o ile się nie mylę, 3 lata temu. Wcześniej był oddzielną jednostką. To nie był w ogóle powiązany. Szawet wykupił Camsysa przed pandemią, z tego co pamiętam. Dokładnie tak. A wcześniej funkcjonował jako samodzielna firma. Dokładnie tak, ale to też wynika z modelu biznesowego. To znaczy oni mają tak dużą skalę, że potencjalnie mogą te swoje marże, które są poświęcane na rozwój, na sprawienie produktu popularnym, marketing i tak dalej, targi i te wszystkie inne koszty, które się stałe potencjalnie, które się na każdy produkt składają. Oni są w stanie kompensować tą marżę, niwelować. To jest olbrzymi producent. To jest jakby porównać to do nas, to jest kilkaset razy większy producent, nie? Więc gdybyśmy mieli taką skalę, do czego dążymy, żeby mieć taką skalę, To życzymy. Tak, dokładnie. no to pewnie nam będzie się udawało to robić. No ale to jest z każdym Co, za produktem. 3 lata Jak gdzieś? wydłubiesz jeden produkt, tak, za 3 lata, jak wydłubiesz jeden produkt ręcznie, to ci dużo czasu to zajmie i jakby tej pracochłonności będziesz miał więcej, ale jak już zrobisz 10, uzbroisz się w narzędzia i tak dalej, to pewnie jednostkowy koszt będzie troszkę niższy. No i do tego zmierzamy, żeby tego było jakby więcej, jednostkowy koszt mógł być obniżany. My też bardzo dużo inwestujemy wewnętrznie w to, żeby maksymalnie dużo produkcji mieć u siebie i maksymalnie dużo kontrolować tych właśnie poszczególnych kosztów w tym łańcuchu dostaw. Tak? To też nam pozwala obniżać koszty. W sumie tak już zbijając troszeczkę do końca, bo wydaje mi się, że kwestie prawne rozwiązaliśmy, wiemy co grozi użytkownikom, wiemy co producent może zrobić, jakie ma narzędzia, wiemy dlaczego nie zatrzymujemy w Chinach towaru, znaczy są próby, ale nie do końca jest to możliwe. Mi tu jeszcze jedno pytanie, które miałem zapisane do Ciebie, Tomku, wypadło i chciałbym to nadrobić. Mianowicie mamy teraz te aktualne prawa. Jestem ciekaw po prostu, czy aktualnie toczą się na przykład prace w Unii Europejskiej czy w jakimś innym podmiocie na temat rozwoju tego prawa, na temat bardziej restrykcyjnych praw a propos podróbek, czy w przyszłości będzie więcej narzędzi do po prostu walczenia z nielegalnym towarem? Ja bym na to pytanie odpowiedział najpierw takim pytaniem właśnie, ale chyba retorycznym. Czy te obecnie istniejące narzędzia nie są w sumie na swój sposób wystarczające? To znaczy nie kojarzę, żeby takie prace jakieś się specjalnie działy, bo pomijając to, że jest ciężko dostać się do Chin, pomijając to, że świadomość ludzi nie jest duża i tak dalej, ale gdyby skupić się na samych tych rzeczach, które wymienialiśmy na początku, 5 narzędziach, co najmniej 5, bo pewnie i więcej by się znalazło, a poczynając od tego, które w przypadku na przykład firmy Dominika jest stosowane najczęściej, czyli właśnie wzór przemysłowy, no to jest skuteczne. No to rzeczywiście, tak jak Dominik mówił, pojawia się coś na YouTubie, mówisz, sorry, ale ja tutaj mam, proszę, tu jest link, koniec, nie? Pojawia się coś na targach, mam tu link, to jest moje, koniec, nie ma tego na targach. Więc jak już ktoś, tak jak wasza firma, w sposób rozsądny i skuteczny tego używa, no to jest to skuteczne, tylko właśnie jeszcze można by tutaj nadrobić co do świadomości po obu zresztą stronach, bo tak jak Dominik mówił, i producenci niektórzy się dopiero budzą. Nie kojarzę, żeby takie prace się działy, bo też zaryzykuję, że może aż takiej wielkiej potrzeby nie ma. Raczej warto by było podrasować świadomość i używanie tych obecnych możliwości, niż na siłę wymyśleć nowe. Czyli rozumiem, według Ciebie narzędzia są wystarczające, tylko po prostu brak jest świadomości wśród konsumentów, producentów. Ja natomiast podam przykład Stanów Zjednoczonych i to jeszcze za prezydentury Trumpa na samym końcu to zostało wprowadzone. Tam specjalna komisja została powołana przez prezydenta do tego, żeby zbadać jak to się dzieje w tych Chinach i jaką to ma zależność. I Prawda. tam to zostało nazwane wprost, że to jest zinstytucjonalizowana kradzież za przyzwoleniem władz chińskich.
to wprost zostało nazwane. I Co zresztą nie poprawiło relacji między państwami. to nie poprawiło Ciekawe relacji czemu. i spowodowało bardzo szybką decyzją, no bo tam prezydent podejmuje decyzje, więc te decyzje są szybko wprowadzane. To spowodowało wprowadzeniem ceł, chociażby na produkty z naszej branży, tam wszystko podrożało nagle o 15%. Wszystkie produkty z naszej branży tam dostały taką dodatkową opłatę. Czyli ta opłacalność troszkę się zmniejszyła. U nas w Unii Europejskiej Komisja Europejska, która się tym zajmuje, ona też dostrzega ten problem i kraje takie jak na przykład Francja, która słynie z oryginalnych produktów, wielkich marek i tak dalej, która ma to prawo wewnętrzne najbardziej restrykcyjne, jest jednym z tych krajów, które bardzo lobbuje za tym, żeby tutaj wprowadzać podobne narzędzia. I na przykład wiosną zeszłego roku bodajże zostało wprowadzone jedno z narzędzi, a mianowicie cła antydumpingowe na niektóre produkty sprowadzane z Chin, które wynosi nawet 90 parę procent. Czyli jeżeli na wejściu produkt kosztuje plus Prawie drugie tyle. razy 2, Tak, to jest taka Różnica blokada. się zbyt A mała teraz zaczyna co robić. wynika z tej prac komisji? Dlaczego oni to nazwali zeinstytucjonalizowaną kradzieżą? No bo taka jest strategia Chin. To znaczy, że my wręcz dopłacamy do tych produktów, tak? Czyli całe społeczeństwo chińskie się dorzuca do tego, właśnie żeby zajechać w cudzysłowie niektórych producentów, niektóre branże, które tutaj są. I teraz te narzędzia, które Trump wprowadził, które Unia Europejska wprowadziła i będzie wprowadzać tego coraz więcej, bo skala jest olbrzymia, to są takie narzędzia, które się pojawiają i będą się pojawiać. No ale rzeczywiście w samym prawie jako takim no jakby więcej narzędzi już nie tutaj nie wymyśli. potrzebujemy. Ale To jest kwestia egzekucji i wiedzy bardziej, nie? tak, ale też widzimy olbrzymie zmiany. Jak my zaczynaliśmy pracować na przykład z EUIPO, z WIPO, czyli z tymi wszystkimi urzędami do rejestracji znaków towarowych, wzorów i tak dalej, to one też się bardzo mocno modernizują, dają narzędzia, które ułatwiają rejestrację wzorów, tłumaczą bardziej producentom, twórcom, jak to robić, ale łatwiej się to wyszukuje. Te wyszukiwarki naprawdę są już teraz mega proste. Prawda. Rejestracja wzoru czy znaku, już nie potrzebujemy zewnętrznego człowieka, specjalisty do tego, żeby to zrobić. Każdy sam jest w stanie to zrobić i to naprawdę łatwo się robi. I teraz jest też taka skala, Eurostat to prowadzi, ale EUIPO też takie statystyki pokazuje, ile w poszczególnych krajach zostało zarejestrowanych marek albo wzorów przemysłowych. I tam Francja to jest top, a my jesteśmy tam po prostu kilkanaście razy mniej. Czy my tworzymy dużo mniej? Nie, tylko że właśnie o to chodzi, że u nich ta świadomość jest dużo większa. Oni wcześniej zaczęli o to dbać i wcześniej to blokowali, więc są bardziej wyedukowani w tym. No i w sumie możemy tutaj domknąć jakby, bo to pewnie jedno z twoich ostatnich pytań i wrócić do pierwszego pytania. Stadion dziesięciolecia i tak dalej. My mamy mniejszą świadomość. U nas to jeszcze niedawno w ogóle nie było świadomości, że dany produkt kupowany jest podróbką, albo było przymykanie na to oka, albo nie było świadomości, że kupując pirata na hali, nie wiem, płyty CD, że nie trafia żadna kasa do muzyka. tak. I ta historia jeszcze trochę się za nami ciągnie i dlatego też ja myślę, że te statystyki są takie, jak ty mówisz, nie? Czyli odpowiedziałeś tak naprawdę, tak jak mówisz, na moje ostatnie pytanie, które brzmiało, czego możemy sobie życzyć po prostu. Świadomość. Świadomości. Tu się okazuje świadomości. Ja tej świadomości życzę producentom, życzę prawnikom może trochę mniej, bo wy wtedy po plecach dostaniecie, jeśli chodzi o ilość spraw. I życzę tej świadomości wam i polecam wam kupować z legalnego źródła, myśleć o tym, co kupujecie i myśleć o tym, co tak naprawdę stoi za ceną, bo jeżeli coś jest, umówmy się, 70% tańsze, to nie jest okej. Nie? I tym pozytywnym akcentem dziękuję wam bardzo. Chyba że jeszcze coś do dodania macie. Wydaje mi się Dziękujemy. temat wyczerpany. I dziękuję również. Od nowa. Próba dobrze wyszła. Próba Hej dziewczyny, czy wy wiecie? Wszystko chińskie jest na świecie. Pompki, trąbki i lewarki.